Hejka wszystkim, tu Bea z kanału Tejko Mejko. Na social mediach mam również taką ksywkę. Pragnę się podzielić z wami przepraszam za mój polski, o Jezu. Pragnę się podzielić z wami chyba paru rozważaniami, tak? W każdym razie chcę się podzielić z wami takimi rzeczami, które trochę mnie irytują. Nurtują mnie do takiego właśnie dzielenia się, i celowo wybrałam formę audio, bo tak nazywam te formy przekazu. Nie jest to podcast, bo powiem szczerze, że nie mam techniki do tego dostosowanej, o tym dzisiaj właśnie chcę porozmawiać. O technice i o tym wszystkim, co się dzieje na social mediach i co mnie bardzo irytuje. Jednocześnie ciekawi. Nie będę robiła jakichś cięć, po prostu będzie takie właśnie bardzo autentyczne. Powiem tak, próbowałam, no bo jestem takim człowiekiem, że tak powiem, który bardzo lubi się dzielić swoimi przemyśleniami, kontemplacjami, jakimiś refleksjami. No lubię się dzielić, lubię dyskusje, lubię filozofować nad życiem. No i właśnie wybierając formy tego przekazu na social media, jak też na YouTube, próbowałam różnych form. Próbowałam takie właśnie filmiki wideo, próbowałam rolki na Instagramie, próbowałam shorty na YouTubie, próbowałam normalne formaty wideo na Instagramie. Próbowałam TikToka, próbowałam też karuzel, właśnie takie te karuzele z tekstem i mogę powiedzieć jedno, co zauważyłam, że zdecydowałam po wszystkich tych próbach i po całym właśnie takim tym jakby przemyślaniu spraw, przemyślaniu rzeczy i obserwacji, postanowiłam, że świadomie rezygnuję na popularne formaty przekazu na social mediach. Zrezygnowałam też z TikToka, który tak naprawdę no teraz już Instagram ma ten edits, ale swego czasu to TikTok miał najwięcej narzędzi do dzielenia się wideo, czy miał najwięcej narzędzi do udostępniania takiego formatu, takiego typu rzeczy, jak właśnie te krótkie rolki tego typu, no bo na to był TikTok stworzony, prawda? No mówię o TikToku, bo niektórzy jeszcze pamiętają właśnie Musical.ly. Zrezygnowałam więc z TikToka. Zrezygnowałam i rezygnuję też świadomie ze stwarzania popularnego kontentu, popularnej formy technicznej dzielenia się kontentem na social mediach takich jak Instagram, Facebook, bądź też YouTube. A mówię tutaj o shortsach i mówię tutaj o rolkach, mówię tutaj o reelsach, bo dlaczego tak postanowiłam? Pierwsza rzecz jest taka, że takie przebodźcowanie senzoryczne, które w dzisiejszych czasach się dzieje, to jest jakiś kryzys, naprawdę. I osobiście bardzo, bardzo pragnę powrócić do formy takiej sprzed paru lat, tak? Kiedy byliśmy w stanie normalnie wysłuchać vlogu 20-minutowego, 30-minutowego, czasem 40-minutowego i
żadna szkoda nam się nie wydarzyła. Nic złego się nie wydarzyło, po prostu byliśmy z tym okej i takim stylem czerpaliśmy wiedzę, czerpaliśmy inspirację. Takim stylem funkcjonowaliśmy też jako społeczeństwo, tak? I teraz powiem jedną taką rzecz, no bo każda sprawa ma dwie strony, tak? Taką bardziej pozytywną i bardziej negatywną. Tak jak wszystko na tym świecie. Ja więc nie potępiam absolutnie te rolki na Instagramie. Absolutnie. Wręcz to jest coś mega, mega fajnego, naprawdę. Bo jeżeli chodzi o takie właśnie kanały, na przykład osób oświeconych, tak? Lekarzy, filozofów, socjologów, po prostu osobowości, czy tam ludzi, którzy mają wiedzę i którzy mają świadomość, tak? To naprawdę można tę wiedzę jakimś sposobem wchłonąć bardzo szybko, tak? No bo to jest content, który naprawdę, wiecie, można dowiedzieć się bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy i nie musi człowiek po prostu grzebać za tym, tak? Ale tutaj jest też druga strona. Tego kontentu jest tyle, że z drugiej strony człowiek ma problem przegrzebać się na drugą stronę. I ja to bardzo, bardzo zauważyłam to i mnie to bardzo irytuje, że jeżeli człowiek potrzebuje coś znaleźć, czegoś się doszukać, tak, to musi przebrnąć przez taką lawinę kontentu narzucaną algorytmem, który oczywiście tam zczaił, co my lubimy oglądać, tak? Ale to jest nadal bardzo popularny content, a do tych niszowych rzeczy, które na przykład mogą zawierać bardzo dużo wiedzy, ale nie mają taką oglądalność, bo nie są popularne, bo nie dysponują po prostu grafiką jakąś, wiecie, wystrzałową, nie dysponują cięciami, takie jakie są teraz właśnie w tym trendingu, tak? No to one są gdzieś ukryte. I ja osobiście bardzo mnie to denerwuje, że ja nie potrafię się niczego doszukać, tak? To jest, wiecie, bardzo sobie życzę nie tak nawet odnowić, ale bardzo sobie życzę takiej przyjemności z szukania, jaka była wcześniej. Kiedy po prostu dało się czegoś doszukać na YouTubie, dało się doszukać po prostu na Facebooku, dało się doszukać, no oczywiście o Google tutaj nie wspomnę, tak, ale na przykład nawet na social mediach, tak. I na przykład na Instagramie ta cała wyszukiwarka dla mnie jest porąbana, naprawdę. Bo jeżeli rolka, czy tam jakieś wideo nie ma prawidłowych hashtagów, to nie da się po prostu niczego doszukać. Kiedyś było normalne, że się po prostu dało takie tak zwane keywords do wyszukiwarki i ten algorytm, czy jakby to powiedzieć, był w stanie wyszukać danego tematu, tak? Danych filmików wideo, czy tam danych prezentacji, bo jeszcze pamiętam właśnie czas, jak na YouTubie leciały takie prezentacje właśnie wideo stworzone w Windows... jak to się nazywało? Nie Windows Media Player, tylko to Windows Movie Maker. I ja to pamiętam i tego się dało doszukać. Ja nie mówię łatwo, czasami było ciężko, ale dało rady. A teraz naprawdę banalny temat, wiecie, banalny temat, który algorytm jakby tutaj jakimś sposobem sobie pomyślał, że, czy jakby to powiedzieć, jeju, mój polski, no. Ale zdecydowałam, że nagram po polsku, bo jakoś tak czułam wewnętrznie, że będzie to okej. Jak co, to jeszcze
Jakby tego się nie dało słuchać, no to później nagram po czesku i dodam do tego napisy. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że ten algorytm po prostu sobie to jakby zaklasyfikował ten jakiś content, jakiś filmik jako niszowy i do tego nie da się dotrzeć łatwo, tak? Bo z jednej strony nie ma tego narzędzia do wyszukiwania, takiego jakie było wcześniej, a z drugiej strony jest właśnie lawina innego kontentu, tak? Bardziej popularnego, bardziej trendy i tak dalej, i tak dalej. I człowiek, żeby coś znalazł, jakiś temat i żeby zgłębił go, to musi po prostu stworzyć strategię na algorytm. I musi okłamać tak jakby ten algorytm i przekonać algorytm o tym, że naprawdę jesteśmy zainteresowani danym tematem. Bo z wyszukiwarką, to przepraszam, być może po prostu ja jestem boomerem już, ale ja z wyszukiwarką tam w Instagramie nie potrafię zrobić nic, bo ona nie jest w stanie mi zapewnić żadnych źródeł, dotarcia do żadnych źródeł, tak? Więc tylko jakby hashtags i przez te hashtags, no to klikam w jakąś rolkę, daję serduszko i pojawia się kolejna, podobna, no to znowu daję serduszko i tak muszę scrollować i odrzucać takie właśnie te niechciane tam rolki, które algorytm mi sugeruje na zasadzie popularności, żeby po prostu dotrzeć do danego tematu i móc go zgłębić, tak? Więc dla mnie to jest totalnie niepojęte i wiecie co? Kolejna rzecz, która mnie bardzo denerwuje, jest naprawdę ten kryzys senzoryczny. I ja nie mówię tutaj, to nie jest krytyka, bo ja zauważyłam tego również po sobie, tak? Że wiecie, ten algorytm i to wszystko tak opanowało strefę, że mamy takie problemy z uwagą, że nie jesteśmy w stanie czasem zainteresować się wideo, które nie jest w takiej formie, jaka jest aktualnie popularna, tak? I bardzo to jest smutne, bo ja wiem tutaj i teraz tutaj muszę przytoczyć pozytywną stronę tego wszystkiego, że jest super, że mamy bardzo łatwy i szybki dostęp do informacji, bo jeżeli algorytm się zorientuje, że po prostu my jesteśmy czymś zainteresowani, no to rzuca już nam później te rolki, tak? Bo on zaklasyfikuje to jako temat, który naprawdę nas interesuje. Ale wiecie, także to jest super, że my już później mamy ten dostęp i możemy zgłębić wiedzę bardzo szybko, tak? Nie tak jak wcześniej na YouTubie, gdzie musieliśmy szukać, musieliśmy jakby to wideo przewijać różnie, tak? Żeby tam się czegoś dogrzebać, tak? Później pamiętam, był taki game changer, kiedy oni tam zrobili te przedziały właśnie, taki ten timeline, kiedy to mogłeś sobie jakiś chapter czy coś tam kliknąć i po prostu to było jakby takie, wiecie, dzielenie do tych rozdziałów tak zwane, nie? I to było super. Ale wiecie, z drugiej strony to też miało taką trochę adrenalinę, wiecie, że człowiek szukał czegoś, nie? I tak jakby docierał do tych informacji i taka cierpliwość, nie? W tym wszystkim. Tego my nie mamy już teraz. I ludzie nie są w stanie oglądać filmiku wideo, które jest na przykład w złej jakości tego obrazu, tak? Złej jakości filmu. I ja nie mówię teraz o takiej złej jakości, gdzie naprawdę niczego nie widać. Jest to bardzo nieprzyjemne dla oka, tak? Na przykład też dźwięk, tak? Ja nie mówię o takich filmach, w których naprawdę bardzo źle słychać, tak? O ile takie istnieją, bo w dzisiejszych czasach, to znaczy w czasach dzisiejszej technologii, to bardzo fajnie można sobie dźwięk wyczyścić, jak też obraz, tak? Więc ja nie mówię o takich tutaj
tam rzeczach ekstremalnych, ale ja mówię na przykład o filmikach, nic się nie dzieje, okej? Gdzie na przykład jest vloger, tak? Albo ktoś, kto się dzieli czymś i nie ma tła na przykład ciekawego, nie ma światełka, nie ma poświaty, nie? I już wtedy, o Jezu, jaka to nuda, nie? Albo filmik na przykład, w którym w dźwięku pojawia się trochę szumu. My nadal jesteśmy w stanie wszystko słyszeć. Jakby nie ma problemu z tym, żeby zrozumieć, tak, treść. Ale jest szum. I nam się wydaje, że to jest coś, co jest po prostu nie do przekonania. Jakby nasz mózg jest nastawiony na taką dopaminę i na takie właśnie standardy, że pierwszy taki właśnie, jakby to powiedzieć, element, czy tam jakby pierwszy taki refleks właśnie, czy jakby, no nie wiem jak to powiedzieć po polsku, przepraszam, ale pierwsza rzecz, która nam się pojawia, takie wrażenie no to jest to, że coś jest nie do przekonania dla mózgu, bo filmik ma szum, bo nie ma poświaty, bo jest za długi, bo nie ma napisów. Nie ma napisów. To znaczy z napisami to jest akurat ma bardzo fajną, pozytywną stronę, bo dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, problemy wzrokowe, no to napisy są naprawdę bardzo potrzebne. Więc akurat napisy są czymś takim jakby fajnym, ale ja też zauważam taką tendencję, że mózg naprawdę się przyzwyczaja na taki multitasking. Bo widzę tę tendencję nawet na przykład u siebie, że ja się jakby po jakimś czasie to się tak przywykłam do tego typu rolek, że mój mózg, jeżeli była rolka bez napisów, mimo że ta rolka była w języku, którego ja rozumiem, tak? Czy to polski, czy to czeski, i nie było tych napisów, to ja zauważyłam, że mój mózg reagował tak jakby nie rozumiał tej rolki, tak jakby nie kumał, o co w tym chodzi, nie? Dopiero po paru sekundach się jakby zczaił, a przecież to po polsku, przecież to po czesku, okej, nie? Jakby mój mózg się już doszukiwał tych napisów, mimo że rolka była w języku, w którym ja mówię, którego ja jestem w stanie totalnie zrozumieć, tak? Więc o co chodzi w tym całym cyrku, nie? I wiecie, dla mnie to jest smutne. Naprawdę, dla mnie to jest smutne, bo my jesteśmy tak pobudzani tym wszystkim. Tak strasznie pobudzani po prostu, że nasz mózg nie jest w stanie jakby ogarnąć normalnego filmiku wideo, który ma na przykład 20 minut albo 40, nie? Wiecie, ja tutaj nie mówię o małych dzieciach, które naprawdę przynajmniej, no tak, tutaj strefa naukowców mówi, że dzieci są w stanie skupić się 10, maksymalnie 20 minut, tak? Ale przepraszam, czy my jesteśmy małymi dziećmi, żeby nie potrafić się skupić 20 lub 40 minut? Jakby ja się pytam, ja tutaj nie włączam żadnej krytyki, ale ja się pytam, o co w tym chodzi, nie? Bo ja też jakby jestem tego, że tak powiem, hiperbolicznie ofiarą, mimo że nie jestem, oczywiście to jest po prostu w przenośni, tak? O co w tym chodzi, nie? Jakby nie jesteśmy w stanie zobaczyć, obejrzeć normalnego filmiku, który ma 20 minut, w którym nic się nie dzieje, w którym osoba na przykład tylko siedzi i rozmawia, albo stoi i rozmawia, albo pokazuje, nie wiem, albo pokazuje właśnie okolice
Idzie sobie na przykład ulicą, pokazuje okolice, rozmawia. To było standardem. A teraz nikt nie jest w stanie tego przegryźć, bo nie ma napisów, bo nie ma cięć, bo nie ma muzyki danej przez Instagrama, takiej wiecie, top trending, nie? Bo wszyscy są nagle przyzwyczajeni do top 20 piosenek, które toczą się w kółko, w kółko i w kółko. I my jesteśmy jak takie chomiczki, albo ja nie wiem po prostu o co chodzi, nie? I jest jeden trend na wszystko, te same napisy, te same cięcia. Ja w ogóle bardzo jestem wdzięczna, że, powiem tak szczerze, że zniknęły wszystkie te tańce tiktokowe, tak? Bo to było jak plaga, z przeproszeniem, tak? W sensie, wiecie, te make-up trendy, nie? Takie te choreografie make-upowe, czy jakby to powiedzieć, nie? Wiecie, ja tutaj nie krytyzuję tutaj osoby, które w ten sposób chcą się wyrażać, chcą wyrażać swoją kreatywność, albo jakimś sposobem po prostu chcą się relaksować w ten sposób, tak? Ale ja mówię o tej fali właśnie, tych trendów, tak? Wydaje mi się, że to po prostu psuje nasz mózg. I smutne to jest, naprawdę, jakby z jednej strony, wiecie, te kanały, o których rozmawiałam, tak? Albo na przykład takie zaproszenia o tego typu, jakby w tego typu formie, tak? Poprzez te rolki właśnie. Ktoś zaprasza na podcast, ktoś zaprasza na vloga i tak dalej. To jest akurat bardzo fajne, bo my zobaczymy, my widzimy. Albo na przykład jakieś takie właśnie występy stand-upowe, tak? My zobaczymy sobie, aha, to jest ten artysta, nie? To jest ten aktor. Warto pójść do teatru na przedstawienie, na stand-up, czy nie? Jest to coś, co mnie po prostu do mnie przemawia, czy nie? I to samo właśnie na przykład z lekarzami, nie wiem, z kosmetologami i z ludźmi, którzy jakimś sposobem oferują te usługi. To takiego typu zaproszenia do współpracy pomiędzy zleceniodawcą a klientem jest najbardziej okej. Ale ja mówię na przykład o takiej formie właśnie vlogów, przemyśleń. Wiecie. I wiecie, co jest najgorsze? Że ten cały cyrk, on tak naprawdę był nadany nie wiem kim, ale my pielęgnujemy to dalej. My pielęgnujemy to dalej i scrollujemy, i scrollujemy, i scrollujemy. Słuchajcie, nawet telewizji nie trzeba teraz. Nie trzeba telewizji, bo w telewizji to tylko po prostu lecą filmy, jakieś relacje i reality show. No i właśnie wiadomości, nie? Nie trzeba. Nie trzeba, bo internet jest pełny rolek na wszystkie tematy, nie? I z jednej strony to jest fajne, bo mamy dostęp do wiedzy i nie jesteśmy ograniczani propagandą, tak? Ale z drugiej strony to jest taki cyrk codzienny, nie? Taki cyrk po prostu, który stwarzamy sam my. To my jesteśmy tymi aktorami. I to jest najbardziej przerażające, że my jako społeczeństwo ludzi tak bardzo kochamy stwarzać teatr dla siebie, nie? I wiecie, ktoś może powiedzieć, że ale przecież ktoś tak jak ty, to się lubi dzielić, no to się nie dziel, nie? Skoro masz problem. Ale słuchajcie, ja tutaj nie mówię o tym aspekcie dzielenia się, ja mówię o tym aspekcie technicznym. Dlaczego współpracujemy z algorytmem i zgadzamy się na właśnie taki cyrk, taki wyścig szczurów, żeby dobrnąć wyświetleń, żeby dobrnąć zasięgów. Wiecie, że osoby, które nie mają czasu, bądź też chęci, bądź też jakimś sposobem po prostu takiej właśnie pojemności mentalnej na to, żeby spędzać kilka godzin, bo przynajmniej tak ja się dowiedziałam z innych rolek, że niektóry content naprawdę ludzie tworzą po kilka godzin, tak? No, więc jakim cudem doprowadziliśmy do tego, że osoby, które nie mają czasu na jakby
spędzaniem tych kilku godzin i stwarzaniem kontentu, w sensie stwarzaniem jakby tej otoczki technicznej, tak, cięć, muzyki, nie wiem, napisów, tak, jakichś właśnie przykładów, tak, bo to też kolejna taka rzecz, że w dzisiejszych czasach jest totalnie normalne, że my nie jesteśmy w stanie pojąć wideo, w którym tylko się rozmawia, tak? Trzeba tam mieć po prostu jakieś takie, wiecie, przykłady, 1000 milion przykładów, jakieś, wiecie, takie interakcyjne po prostu wejścia, takie szybkie, interakcyjne wejścia, żeby ten umysł cały czas po prostu był skupiony, bo my nie jesteśmy w stanie skupić się na czymś, co jest monotonne choćby trochę, nie? Bo my musimy być cały czas zabawiani. To jest takie, wiecie, zabawianie jeden drugiego i dlatego ja to nazywam cyrkiem po prostu, bo nazywam to cyrkiem, bo to cyrkiem jest. Jeżeli my jako osoby dorosłe mamy cały czas potrzebę zabawiania jeden drugiego. Do tego nawet nie trzeba aktorów, bo my chętnie jesteśmy tymi aktorami. I wiecie, ja tutaj nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Bo są osoby, które na przykład podróżują i bardzo lubią się dzielić właśnie tymi przygodami z podróży. I to są na przykład osoby, które bardzo lubią taką otoczkę techniczną. To są osoby, które na przykład interesowały się w swoim życiu grafiką. I one w ten sposób wyrażają same siebie. Te osoby w ten sposób kreują. Ale co na przykład takie osoby, które bardziej interesują się filozofią, nie wiem, jakimiś tematami duchowymi, nie wiem, i wiecie, i te osoby na przykład tak nie lgną do jakiejś, nie mają takiego, wiecie, zapędu, czy jakiejś takiej chęci właśnie spędzania tych godzin na grafice, czy jakichś rzeczach, nie? I jeżeli oni na przykład stwarzają jakiś tam, robią jakiś content, to nie wiadomo, jakie super myśli tam są, jakie właśnie porównania, czy jakieś, nie wiem, tezy i tak dalej, no to nie przejdzie to przez algorytm. Nie przejdzie to, bo nie jest to zachęcające. To nie jest zachęcające. I ja się pytam, czy naprawdę to jest takie po prostu przedszkole społeczeństwa, że nie jesteśmy w stanie strawić gorszej jakości, technicznie gorszej jakości filmików, podcastów. Nawet wiecie, ja wiedziałam, że to jest taki absurd, że nawet mnisi właśnie tybetańscy albo właśnie z tych zakonów buddyjskich, to są wstawiane im rolki, bo społeczeństwo po prostu nie jest w stanie przetrawić półgodzinowego na przykład wywiadu. I no smutne to jest, że tak się dzieje. Smutne to jest i pytam się dlaczego. Wiecie, być może tutaj znowu będzie jakiś hejt, czy co ja tutaj gadam, nie? Ale naprawdę smutne to jest, że nami kieruje algorytm, my się na to zgadzamy i ścigamy się, w sensie mamy te wyścigi jeden przed drugim, żeby mieć większe zasięgi, więcej wyświetleń, żeby ten algorytm był taki właśnie pełen łaski i żeby się zgodził na to, żeby coś tam w tej sieci opublikować, tak? I ja już nie mówię tutaj o przypadkach ekstremalnych, kiedy wszystko jest po prostu ustawiane pod content. I to jakby ustawiane to jest pod content, a przedstawiane jako codzienność. Bo dla mnie codzienność
jakby jeżeli miałabym powiedzieć otwarcie, to i tak jakby trochę przefiltrować albo zobaczyć, tak, powiem inaczej. Dla mnie codzienność, po tym wszystkim, co ja oglądam, to dla mnie normalna codzienność to są tylko fejle. Takiego, te filmiki typu, te rolki typu fejle, tak? Nie wiem, jakieś koty właśnie, które tam robią jakieś tam, wiecie, głupoty, tak? Dzieci, które tam, wiecie, coś tam mówią. Wiecie, takie te śmieszne po prostu filmiki. No to dla mnie, to dla mnie jest coś, co zostało z codzienności. A poza tym to, wiecie, no niby to wszystko ma taki face, nie? Tej codzienności. Obudziłem się i słuchajcie, co dzisiaj się wydarzyło i tak dalej. Ale przepraszam, czy to ma formę codzienności? Te cięcia, wiecie, to dla mnie to jest, ja nie wiem, czy ja jestem naprawdę, czy ja się znajduję w codzienności, albo znajduję się w telewizji. Czy ktoś stworzył content, albo tylko się dzieli, ale wiecie, to jest tak ambiwalentne. Bo naprawdę, jeżeli zobaczycie jakość tych filmików, tych kotków, piesków, dzieci, jakiś tam, nie wiem, tatów, którzy zrobili błąd i poszli na dziecięcą zjeżdżalnię i się, wiecie, zacięli na tej zjeżdżalni i jest beka, nie? No to zobaczcie tę jakość. To jest normalna jakość. Wiecie, ja wiem, że większość ludzi teraz ma iPhony i że ma dobre telefony, gdzie naprawdę ta jakość tego obrazu i tego wszystkiego jest bardzo dobra. I te telefony są w stanie zrobić zmontować taki filmik, nie wiem, w pół godziny, tak? Albo w kilka minut na przykład czasem. Ale co na przykład, jeżeli chodzi o osoby, które, nie wiem, z jakichś powodów nie mają pieniędzy i muszą nagrywać jakimś tanim Xiaomi, nie? I wtedy muszą spędzać więcej czasu nad contentem, nie? I montować. I wiecie, nie wszyscy mają tyle czasu, nie wszyscy mają tyle chęci, a chcieliby się na przykład dzielić. I to mnie zastanawia. Taka odgrywana rzeczywistość, nie? Mimo że ktoś może powiedzieć, ale ja nic nie odgrywałem. No tak, ale algorytm chce, żebyśmy odgrywali. Żeby były grube napisy, takie, wiecie, takie z tą taką animacją właśnie taką, wiecie, wystrzałową, nie? Żeby była grafika, żeby były cięcia, żeby zachęcić nas, jak dzieci w przedszkolu się zachęca po prostu tymi sensorami różnymi, w sensie tymi kolorami, piosenkami i tak dalej, i tak dalej. I dlatego zdecydowałam, że zrezygnuję z rolek, zrezygnuję z shortsów i zrezygnuję z tego szybkiego z tej szybkiej dopaminy. I spróbuję skupić się na stworzeniu podcastów. I też nie będę tego nazywała podcastami, jak raczej audio, no bo co robię? No nagrywam audio, tak? Nagrywam audio, jestem w pokoju, to znaczy tak, w pokoju u siebie, nie mam studio, tak? Mikrofon mam, ale to jest takiego coś bardzo, to jest taki, to nie jest nawet mikrofon, wiecie, studiowy, tak? Do nagrań podcastów. To nie jest ten Rode, którego ma większość osób tworzących content. Także zrezygnowałam i będę tworzyła takie audio właśnie. I jedynie, gdzie postanowiłam te rolki robić, no to właśnie u tych fragmentów ze StarMaker apki, bo bardzo lubię tę apkę, bardzo lubię śpiewać karaoke
I dla mnie to jest też takie fajne, wiecie, tego typu krótkie zaproszenie dla osób, które na przykład czują wewnętrznie, że chciałyby skorzystać z moich usług, wiecie, tego śpiewu, okoliczności, czy jakby to powiedzieć, czy tam, wiecie, chodzi o wesele albo pogrzeb osoby bliskiej. No to taką formę zaproszenia tutaj tak postanowiłam zrobić, króciutką, naprawdę bardzo króciutką, bo też zdaję sobie sprawę, że wiecie, istotną sprawą są prawa autorskie, tak, i z wszelkim szacunkiem do twórców, do autorów piosenek, tak, no nie chciałabym publikować tego karaoke całego, mimo że wcześniej tak robiłam, ale sobie uświadomiłam, że to nie jest fajnie jakby z mojej strony, bo to, że jestem śpiewakiem i że nie jestem autorem piosenek, to znaczy, że tylko jakby interpretuję te utwory, to nie oznacza, że ja muszę za wszelką cenę pisać własne piosenki, ale też to nie oznacza, że będę tutaj bez szacunku do autorów piosenek, którzy spędzili nad swoimi utworami naprawdę bardzo dużo, no mnóstwo czasu i też energii. Także z wszelkim szacunkiem do tej energii to jest tylko jedyna tutaj forma rolki, którą chcę publikować. Takie właśnie zaproszenia do mojego konta na StarMaker albo właśnie do usług. No i to wszystko. Nawet takie właśnie rozkłady kart, bo tym też się zajmuję, to będę publikowała w formie karuzel. No i nie będę już, wiecie, tutaj, nie będę nagrywała nawet filmików takich, wiecie, długich wideo, bo wiecie, ja tam tylko siedzę, rozmawiam, więc nie wydaje mi się, żeby było takie strasznie, wiecie, żeby wszyscy potrzebowali mnie zobaczyć, jak ja tam, wiecie, jaką mam gestykę, w sensie gestykulacji, jaką używam formę gestykulacji, formę mimiki i tak dalej. No więc na tyle to jest moje przemyślenie. Rozmawiam już prawie 40 minut, widzicie, to już jest taka bardzo długa granica. I wiecie, mam tutaj jeszcze ostatnie 3 minutki do tych 40 minut i chcę tylko powiedzieć, że wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie będę miała dużo wyświetleń na YouTubie, że nie będę miała dużo wyświetleń na Instagramie, na Facebooku, że to nie będzie popularne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nawet jakbym na przykład publikowała to jako podcast na Spotify, czy gdziekolwiek indziej, to też nie będzie, wiecie, jakieś super, mega hot, trendy, nie wiem co jeszcze, ale przynajmniej to jest autentyczne. I przynajmniej ja mam taką, wiecie, radość z tego, że mogę się dzielić, że nie muszę już się męczyć i marnować swoją energię na montaż filmików. Jeszcze wprawdzie mam taki jeden filmik, który chciałabym jakby tutaj sobie zmontować, bo no już zaczęłam z tym projektem, także chcę to dokończyć, chcę po prostu doświadczyć tego, jak to się robi i tak dalej, ale nie będę kontynuowała tego formatu. Jeżeli chodzi o te audio na YouTubie, to w razie potrzeby po prostu dopełnię obraz właśnie, dopełnię filmik o obrazki, żebyście po prostu mieli lepszą wyobraźnię, a tak to nie będę tutaj po prostu sensorycznie naginała tego przekazu, bo wiecie, każde dziecko, każda cywilizacja nawet, każda kultura, wszyscy zaczynaliśmy na jednym, na historiach przekazywanych ustnie.
I to ma ten przekaz ustny. Ja teraz nie mówię, teraz nie potępiam oczywiście że książek i tego typu audio, filmików i tak dalej, ale mimo wszystko taka najbardziej taka forma, która tak jakby płynie jak woda, że tak powiem, to taką metaforę, to jest ten przekaz ustny. Bo każdy kiedyś doświadczył tego, że ktoś mu opowiadał bajkę, będąc dzieckiem, że ktoś słuchał jakiejś bardzo ciekawej relacji radiowej. Ale wiecie, te opowieści, te mity, te legendy, to wszystko kiedyś było przekazywane ustnie. I to ma sens jakiś. I to ma taką właśnie energię swoją, tak? Wiecie, jeżeli ten mój podcast, tak sobie powiedziałam, że do kogo ma to dotrzeć, no to dotrze. Jeżeli ktoś tam poczuje, że ktoś się chce takim sposobem jakby zrelaksować, czy się dowiedzieć czegoś, na przykład gotując obiad w kuchni, włączając sobie to audio moje, no to naprawdę będę się czuła bardzo uhonorowana tym i będę czuła wielką radość za to, że do kogoś to dotarło, że do kogoś to przemawia. Jeżeli to do nikogo nie przemawia, albo na przykład zauważy to kilka osób, to nawet te kilka osób. Jestem wdzięczna za to. Ale po prostu stwierdziłam, że nie chcę marnować energii, męczyć się na coś, co po prostu męczy mnie, bardzo mnie to męczy i jako osoba dorosła, tworząca content dla osób chyba w mojej jakby kategorii wieku, albo być może trochę niżej, trochę wyżej, na pewno young content nie tworzę, więc nie wydaje mi się, żebym musiała tyle po prostu jakichś tutaj elementów sensorycznych wdrażać, żeby ktoś to przetrawił i zczaił, o co chodzi. Także takie przemyślenie moje, wydaje mi się, że o czymś zapomniałam, ale tak to zawsze jest. Życzę wszystkim miłego tygodnia i dziękuję za wysłuchanie, a następnym razem pa pa!